Siemanko! W dzisiejszym odcinku wykonamy portfele na drobne, czy po prostu bilonówki. Całość zapinane na napę. Można przypiąć sobie do paska albo do jakiegoś innego elementu. Wewnątrz mały zamek. A w środku można naprawdę schować sporo bilonu. Także jeśli chcecie zobaczyć, jak to wykonać, to zapraszam Was do oglądania. Przechodzimy teraz do wykroju. Tutaj mamy otwory na napę. Tutaj otwory do wybicia dziury, tak żeby wykonać kanałek do wszycia zamka. Tutaj dałem jeszcze dodatkowe kreski, tak żeby tym otworem nie wychodzić poza tą kreskę. Zamek metalowy, szerokość tutaj tych ząbków razem to 4 mm. No i otwory do obszycia całości, do obszycia zamka. Więc to by było już wszystko. Ja wycinam teraz wykrój, odrysowuję na brystolu, od razu wyznaczam dziury, no i wycinamy ze skóry. Wykrój wycięty, kawałek brystolu. No i teraz ze względu na to, że jest tu sporo różnych otworów i nie chciałbym, żeby cokolwiek mi się przesunęło, więc użyję wąskiej taśmy dwustronnej. Dosłownie tylko w kilku miejscach złapię, tak żeby mi się to porządnie trzymało. Wyznaczam teraz wszystkie otwory. Teraz odrysuję cały kontur miękkim ołówkiem. Wykrój odklejony. Dzisiaj trochę nabazgrałem tym ołówkiem. Także to nic, że tutaj jest trochę zerwany ten papier. To i tak tylko na 2 razy do odrysowania. I teraz wycinam tak, żeby uciąć ołówek, żeby jeszcze dodatkowo nie poszerzać tego wykroju. Do wykonania bilonówki użyję skóry 2 mm. No i ogólnie bym nie polecał używać grubszej, ponieważ będziemy to dość mocno zginać, tak jak jest tu. Więc jeśli będzie grubsza skóra, no to będzie albo nam ciężko to zapiąć, albo będzie w ogóle to niemożliwe, żeby ją tak zgiąć mocno. Może nam także tutaj lico szczelić. Więc nie przesadzałbym z grubością, zwłaszcza jeśli mamy sztywną mocno skórę. Jeśli jest bardziej miękka, no to można byłoby spróbować. Ta akurat jest dość mocno sztywna, ale 2 mm bardzo ładnie się układa. Przed cięciem czy przed rysowaniem czegokolwiek na skórze warto zawsze zerknąć pod spodem, czy nie mamy jakichś niespodzianek, jakichś właśnie wypłyceń tutaj, że jest skóra gdzieś cieńsza, dziur, większych rys, głębszych pęknięć. Jeśli coś takiego jest, no to przeważnie zawsze od razu jak przychodzi mi z garbarni skóra, zaznaczam te punkty, albo po prostu je przecinam, albo wycinam dziury, tak żebym później o tym nie zapomniał. Tutaj jeszcze jest w ogóle taka ciekawa faktura na tej skórze. Mamy takie pionowe zmarszczki długie. To się nazywa jarzmo. Zazwyczaj występuje to na karkach, no ale zdarza się, że też na innych częściach skór. Tutaj jest to akurat bardzo delikatne. No ale najciekawiej moim zdaniem wyglądają te jarzma, które są takie głębokie, mają bruzdy, szczeliny. No to później po impregnacji naprawdę daje bardzo ciekawy efekt. Więc dzisiaj też wykroimy z tego elementu. Może później się coś uda jeszcze z tego wyciągnąć ciekawego po nałożeniu pasty. Warto też obserwować te nasze skóry, tak żeby wiedzieć, w
którym kierunku ona lepiej się układa, gdzie jest grzbiet, gdzie ta skóra jest w poprzek. Tak jak mamy w karku, to ona przeważnie jest szersza w poprzek. Jak mamy krupony, no to jest ta główna część skóry wzdłuż kręgosłupa, więc tam najlepiej znowu wycinać paski. Ta skóra jest tam najbardziej zwarta, najdłuższe też te elementy będziemy mogli wyciąć. No i najmniej będzie się to rozciągało. Jeden element robię ze wszystkimi dziurkami, które tutaj wyznaczyłem, a drugi element robię tylko sam obrys. Do tej jednej części będziemy robili otwory najpierw przy zamku i tu wszyjemy zamek, zamontujemy napę, skleimy, a dopiero później przez dwie warstwy zrobię otwory dookoła. Sklejam z dwóch warstw, więc standardowo tnę lekko pod skosem. Mam wycięte, więc przejdziemy teraz do zamontowania napy. Tutaj pierwszy otwór. Teraz jeszcze raz uderzyłem w ten sam otwór, z tego względu, że ten dziurkacz tu się rozchodzi w tą stronę, więc robi nam to od razu stożek lekki i łatwiej jest przecisnąć później nogę napy. Wybijając z góry, ten otwór jest szerszy właśnie z wierzchu. My będziemy wkładać od spodu tą nogę napy, więc wolałbym, żeby tutaj było poszerzone. Tutaj mam napę. Standardowo składa się ona z tych trzech części plus jeszcze łeb, ale ja go teraz nie będę używał, ponieważ on ze względu na swoją grubość będzie mi później przeszkadzał wewnątrz, więc dobieram drugą nogę i te dwa elementy będą wewnątrz. Jak widać, gładko weszło. Papier po to, że mam tutaj już sporo dziur, więc żeby sobie nie pokaleczyć tego lica, daję kawałek papieru i nic się nie dzieje wtedy. Tutaj zamontujemy tą część, a tutaj tą. Teraz zmienię końcówy. Tak wyszło. Ładnie wszystko się zapina, więc możemy lecieć dalej. Teraz wykonam otwory 10 mm, żeby wyciąć kanałek na zamek, później dziurki na szef i zajmiemy się skracaniem zamka. Teraz po drugiej stronie. Wykonałem teraz linie, które łączą krawędzie otworów. No i będziemy teraz cięli po tych liniach, żeby wyciąć nasz kanałek na zamek. Trzymaliśmy coś takiego. Teraz sfazuję krawędzie z góry, z dołu. Wypolerujemy te krawędzie. No i pozostało nam tylko zrobienie otworów pod szef. Teraz zrobimy dziurki. Przykładamy. I do kolejnej. Wystarczy do tego najzwyklejsza maszyna. Byle to była jakaś starsza konstrukcja metalowa. Nawet bez działającego silnika. Najzwyklejszy łucznik, Singer.
albo inna tego typu maszyna. I spokojnie zrobimy otwory, nawet przez centymetrowe warstwy. Mamy dziury zrobione, więc teraz zabieramy się za zamek. Zamek przydługi, więc przymierzamy go mniej więcej tak, żeby troszkę tej blaszki było przykryte. I teraz zaznaczamy sobie mniej więcej na zamku, na taśmie, gdzie kończy się ten łuk. Dobra. Mam tu kropkę. No i teraz, jeśli ktoś chciałby obejrzeć cały filmik ze skracania zamka z jednej, z drugiej strony, to tutaj gdzieś pojawi się odnośnik do tego. Dzisiaj wykorzystamy tylko sposób, żeby skrócić go od góry. Więc tu, gdzie mamy zaznaczoną kropkę, równo z kropką wyjmuję ząbka. Wyjmę jeszcze z 5. Wyjąłem więcej. Wyjąłem 7 ząbków. Po drugiej stronie zrobię to samo. Przymierzę mniej więcej, tak żebym wiedział, od którego zacząć. Warto tylko chwycić tego ząbka za tą część, która wystaje poza zamek. Ponieważ jeśli złapiemy go głębiej, no to będziemy jednocześnie zaciskać to na taśmie. No i będzie gorzej to zdjąć. Mam zerwane ząbki. Oczywiście te na zamku. Teraz lekko opalę to, co nam się tu zmechaciło. Dotniemy. Końcówki oczywiście przypalę. Mamy prawie gotowe. Tylko teraz musimy zakończyć górne części zamka, bo jak tego nie zrobimy, no to ten suwak nam po prostu się zsunie. No a tego nie chcemy. Więc konieczne będą takie elementy. To się nazywa górne zakończenie zamka. Zazwyczaj kupuje się to na sztuki albo na wagę. No i teraz musimy to zacisnąć za ostatnim ząbkiem. Mamy zakończone i dzięki temu ten suwak nam się nie zsunie. Na dole już było zakończone, więc mamy skrócony zamek. Zobaczymy teraz, czy nam pasuje. Tak to wygląda. Więc jest ok. Jeszcze chodzi tutaj o kolejność, dlatego nabiłem najpierw napę, ponieważ po zszyciu tutaj by nam przeszkadzało, a jeszcze niechcący byśmy to zacisnęli na tej końcówce i byłoby coś krzywo, więc lepiej najpierw napa, potem kanałek, otwory pod szef i na końcu zamek. Także zabieramy się za szycie. Igły potrzebne, nitka. Przyda nam się ponownie taśma dwustronna do samej krawędzi.
Wszystko się trzyma. Ważne jest, żeby zostawić tutaj taśmy kawałek więcej i także tu, ponieważ jeśli utniemy tu blisko, to później ten zamek będzie nam się tu zapadał. Oczywiście tu się nic z tym nie stanie, no ale będzie to mniej estetyczne, ponieważ on będzie się tak bujał tu na końcu. Jeśli zostawimy te końcówki taśmy i później to przeszyjemy, no to będzie wszystko bardziej stabilne. Zabieramy się więc za szycie. Ja rozpocznę od tego miejsca, tak żeby później po powrocie podwójnie zakończyć tutaj na tych oczkach i zakończyć tu. Tak żebyśmy mieli tutaj równo po 3 oczka z każdej połowy podwójnie. Zamek wszyty. Tak to wygląda od spodu. Więc pozostało nam już tylko klejenie. Wyznaczę sobie od wewnątrz na 12 cm linię na jednej i drugiej części. I teraz będziemy nakładali klej dookoła na pół centymetra, a tutaj do kreski na całości. Więc nakładamy klej. I teraz tylko na pół centymetra. Klej podeschnięty. No i teraz ostrożnie musimy wszystko składać. Najpierw delikatnie. Teraz musimy porządnie docisnąć. Sklepujemy jeszcze. Teraz przed szlifowaniem możemy nożykiem ładnie usunąć ewentualny nadmiar. Właśnie dzięki temu, żeśmy wycięli pod skosem, to mamy taką wąską krawędź spiczastą. Żeby ją teraz ściąć, jeszcze mniej roboty przy szlifowaniu. Teraz podszlifuję krawędzie. Mam z grubsza przeszlifowane krawędzie. Teraz pofazuję to wszystko. I za moment już dopracujemy je na gotowo. Przeszlifowałem jeszcze drobniejszym pilniczkiem. No i teraz nakładamy wodę. I będziemy polerować już gładzikiem. Krawędzie wypolerowane. Zrobiłem także dziurki. Oczywiście na maszynie. Tak wyglądają z bliska. Tak po drugiej stronie. Więc pozostało nam już tylko szycie. Bierzemy nitkę. Odmierzę długości. Zazwyczaj cały obwód szwu robię razy 5, czyli jak wziąłem 11, no to mam 5 z hakiem. Przy takiej cienkiej skórze będzie ok. Jeśli będzie więcej warstw albo dużo grubsza skóra, no to musimy wziąć jeszcze więcej tej nici. Tutaj mam centralny otwór
Więc znowu, jak było przy zamku, żebym mógł jedno na drugie naszyć, więc zacznę 2 otwory w tył. Dzięki temu będę miał 4 oczka podwójne na końcu. Tutaj teraz będziemy wykonywali 4 oczka podwójne, więc można sobie pomóc i rozepchać trochę te otwory. Tak to wygląda. Starałem się to jak najrówniej wykonać. Po drugiej stronie. Pozostało tylko wykończyć tą skórę, no bo nie można jej tak zostawić jak jest teraz. Ja użyję do tego pasty. Teraz druga strona. Jak widać, niezbyt się staram z nakładaniem tego. Nie musi to być równo. Specjalnie nawet trochę zamek przyfarbuję, żeby nie odbiegał od całości. Teraz jeszcze krawędzie. Samym rogiem szmatki pod napą, żeby się nie odcinało jakoś brzydko. Dobra, na razie wygląda to słabo, ale za moment będzie lepiej. Na moment zostawię, żeby przeschło. Mam nadzieję, że uda się wyciągnąć właśnie to jarzmo. Powinno być fajnie. Za chwilkę zobaczymy. Podeschło, więc zabieramy się za docierkę. Standardowo szczotka. Jak widać, to jarzmo fajnie się uwydatniło. Pozostała mi tylko jeszcze polerka. Także za moment biorę czystą szmatkę. Ta szczotka ładnie powybiera te resztki pasty, które są przy niciach. Także jest mała szansa, że później będzie gdziekolwiek brudziło z tych miejsc. Czysta bawełniana szmatka i docierka do czystego.
Tak to wygląda końcowo. Nie wiem jak Wam, ale ten efekt właśnie tego jarzma bardzo ciekawie wygląda i bardzo mi się podoba. Także chyba wymienię swoją bilonówkę na tą. Moja taka gładziutka jest. Tam się bardziej podoba. Teraz kluczowy moment. Będziemy zamykać. Trzeba sprawdzać, co się dzieje też po drugiej stronie. Jak to wygląda. Jeśli będziemy zauważali jakieś niepokojące zmiany tu, no to możemy to odstawić. Zostawić na przykład w takim położeniu jak teraz, żeby ta skóra lekko doszła, naciągła się. Tak to wygląda. Tutaj nie ma co się przejmować, bo zaraz będziemy to wypychać i ta skóra się też tu ponaciąga, tak jak jest w tej. Możemy też tu napchać najpierw na przykład z 50 zł w drobnych, pochodzić z tym dzień, dwa, żeby ta skóra lekko się poddała temu wypełnieniu, potem znowu dołożyć 5 dych i tak ją wypełniać, aż fajnie nam się rozciągnie. Ta już widać się ładnie wyprofilowała z jednej i z drugiej strony. Tak samo tutaj. Powoli ją wypełniać. 2 mm skóra to jest dość gruba, więc będzie się ładnie poddawać temu wypełnieniu. Podformuje się też. Także można zakładać na pasek. Garść drobniaków i napychamy. Ja akurat wypcham bez litości. Jak widać, wszystko gładko weszło. Za kilka dni będzie można spokojnie jeszcze dopchać. Także trzeba trochę ponosić, żeby się to ułożyło, porozciągało i można spokojnie dołożyć jeszcze. Kolejny projekt za nami. Mam nadzieję, że udało mi się Was zachęcić do wykonania własnej bilonówki. A na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!